bezpieczeństwa aplikacji www, SQL Injection, zadanie identyfikacja wersji serwera bazy danych. Uruchamiam laboratorium. Posiadasz dostęp do web serwera obsługującego prostą stronę HTTP. Strona ta dostępna jest pod adresem 99041. Aplikacja posiada zaimplementowany, prosty mechanizm wyszukiwarki. Wykorzystuj podatność typu SQL Injection, wydobądź wersję systemu do zarządzania bazą danych. Jednym z zadań, które nas interesuje podczas testów, jest sama wersja web serwera. Czyli jaką wersję mamy do czynienia? Czy to jest wersja MySQL, czy PostgreSQL, czy może Oracle, czy może Microsoft SQL. Chcemy się dowiedzieć, jakiego typu to jest silnik bazodanowy. Uruchamiamy, są różne metody, żeby to wykonać. Czasami możemy skorzystać z automatycznych mechanizmów, które nam o tym powiedzą, czy zwanych skanerów, ale czasami musimy posłużyć się pewnymi trykami. To zadanie ma pokazać, w jaki sposób możemy się dowiedzieć, wykorzystać podatność SQL Injection, że możemy zapytać o pewne dodatkowe rzeczy, żeby dowiedzieć, jaki to jest silnik bazodanowy. Standardowe, że wpisujemy sobie test, dowolny record found for wartość test. Widzimy, jaki jest tutaj schemat naszego zapytania, URL. W tym przypadku sprawdzamy, czy jest tam jakaś podatność, wpisujemy apostrof, wpisujemy cudzysłów. Widzimy, że pojawia się błąd, czyli coś jest, jakiegoś typu słabość SQL Injection ma miejsce. Żeby zobaczyć, jaka to jest wartość systemu bazodanowego, posłużmy się aplikacją SQL Map. Jeżeli wpiszemy "-h", to jako pomoc help otrzymujemy szereg parametrów, które mogą sprecyzować zapytanie, które chcemy wykonać. Pierwszym podstawowym parametrem jest zawsze "-u", czyli URL, czyli musimy wkleić adres web aplikacji, przy pomocy której uzyskujemy dostęp do bazy danych, którą chcemy przetestować. Inny parametr, który nas interesuje, jest właśnie B. Retrieve Database Management System Banner, czyli chcę uzyskać banner informacyjny dotyczący systemu, który testuję, który chcę sprawdzać, jaki to jest silnik bazodanowy. Kopiuję sobie mój URL, wklejam SQL map -u, czyli nazwę URL, wklejam. W tym przypadku usuńmy cudzysłów, czyli %22. W taki sposób jest on tutaj kodowany w schemacie szesnastkowym. W tym przypadku usuniemy to, wpisujemy wartość test, czyli to wartość test, którą wpisujemy w zapytaniu, czyli wartość parametru query będzie równy test, czyli to zapytanie, które wykonujemy do bazy danych, i -p, jak sobie zobaczymy, to widzimy, to jest parametr test table parameter, tak? Czyli parametr, który jest testowany, na którym wiemy, że można wykonać atak SQL Injection, czyli wskazujemy jego P query i -b, czyli banner. Rozpoczyna się testowanie, sprawdzane są różnego typu zapytania pod MySQL, pod Microsoft, pod Oracle, pod PostgreSQL. Szukane są różnego typu parametry, specyficzne testy. Niemniej jednak przy pomocy automatycznego testu nie otrzymaliśmy baneru, czyli nie wiemy, jaka to jest wartość, jaka to jest silnik bazodanowy, czyli w jaki sposób mogę się teraz dowiedzieć, jaki to jest silnik bazodanowy. Warto posłużyć się właśnie trikiem związany z samym atakiem SQL Injection. W tym przypadku możemy wykonać atak typu Union SQL, czyli wartość moja query równa się cudzysłów, czyli w tym momencie wiemy, że tam się pojawia pewien błąd, czyli zamykamy tą wartość zapytania związanego z query, już o tym mówiliśmy wcześniej, i doklejamy do niego drugie zapytania. Select 1 w tym przypadku określimy i komentarz, dwie kreski, czy dwa wartości, ale je możemy wpisać, czyli mamy w tym przypadku union select 1, 2, czyli wskazujemy dwa dowolne parametry w tej wartości, czyli chcemy wybrać 1, 2, na końcu mamy dwa myślniki, -a, czyli wpisujemy komentarz i dzięki temu poprzez to, może nie dzięki temu, czyli poprzez to, dalsza część zapytania nie będzie interpretowana.
I w tym przypadku widzimy, że pojawia się ciągle błąd. I teraz poszukajmy sobie, trik będzie polegał, czyli wiemy, że jest podatność. Trik będzie polegał na tym, że chcemy wyszukać specyficzne funkcje, specyficzne parametry, które możemy zapytać dla poszczególnych baz danych. Sprawdźmy sobie, weź na przykład dla MySQL-a, wpiszmy sobie MySQL Documentation Function, na przykład funkcji sleep, czyli chcemy zrobić, żeby w wyniku wykonania, przekazania tego parametru, wywołania tego, nasza aplikacja przez chwilę nie będzie działała, baza danych, tak? Czyli poszukajmy sobie MySQL, w jaki sposób to wywołać. Widzimy sleep for a number of seconds. Widzimy, że jest to parametr sleep. Wejdźmy sobie, skopiujmy sobie tą funkcję. Widzimy, że w sleep przyjmuje parametr czas, czyli jaką liczbę sekund ma zostać zawieszony, ma zostać uśpiony. To nasze zapytanie. Wpiszmy sobie sleep. Niech będzie 5 sekund. I w tym momencie, jeżeli włączymy, widać, że 5 sekund aplikacja jest zawieszona, zanim wykona to zadanie. I widzimy, że zwrócił select 0, tak? Czyli wartość 0 zostało poprawnie wykonane, jak najbardziej, ale widzimy, że ta funkcja zadziałała. A jeżeli ona zadziałała, to znaczy, że mamy do czynienia z silnikiem MySQL. To było treścią zadania. Ta treść zadania nie polega na tym, żeby zdobyć flagi. Tylko po prostu trzeba ją wykonać. W portalu trzeba określić to zadanie jako wykonane. Ale popatrzmy sobie jeszcze i dla przypadku kolejnych silników baz danych. MySQL sprawdziliśmy, wiemy, że to już jest prawda, ale sprawdźmy sobie PostgreSQL. Na przykład niech będzie PostgreSQL Time Functions Documentation. Szukamy takich charakterystycznych funkcji, które są specyficzne dla danych baz danych. W tym przypadku PostgreSQL, popatrzmy sobie, ta sama funkcja, mamy pgsleep. Jak widać, jest ona inaczej skonstruowana jak w przypadku MySQL. Czyli bierzemy pgsleep, widać, wyrzucony jest błąd, czyli to nie jest PostgreSQL. Sprawdźmy sobie, jak będzie wyglądało to w przypadku Oracle'a, Oracle Database Functions Documentation. Poszukajmy sobie jakiejś dokumentacji, poszukajmy jakiejś takiej funkcji znowu charakterystycznej. Popatrzmy, mamy tutaj różne funkcje, no weźmy na przykład sobie reminder, wydaje się dosyć oryginalna, musimy zobaczyć, jak ją wywołać, widać, że ma tutaj 2 parametry po przecinku, więc w takim razie wpiszmy tą funkcję reminder, zobaczmy, co zostanie wykonana. Jeżeli jest to baza Oracle, wiemy, że nie, no i jak widać, nie zostało wykonane, silnik nie wie, co to jest, bo to jest MySQL. Sprawdźmy jeszcze sobie Microsoft SQL Functions Documentation, poszukajmy też jakiejś funkcji. Popatrzmy, niech to będzie coś z czasem, z datą. Wybierzmy sobie funkcję, to już zależy od nas, liczymy, że ona jest charakterystyczna dla danego silnika, niech to będzie ta wartość, data time zwraca nam wartość, ona nie ma żadnego parametru, wpisujemy sobie, możemy po prostu wkleić, bo skopiowaliśmy, paste, nie ma ona żadnych parametrów, zostawiamy pusty, uruchamiamy, nic się nie dzieje, czyli nie jest to MS SQL. W tym przypadku sprawdziliśmy, jak to wygląda, oznaczamy zadanie jako wykonane. W taki sposób można zidentyfikować wersję serwera baz danych w przypadku, gdy nie możemy do nich mieć dostęp przy pomocy automatycznych narzędzi.